Pozdrawiam wszystkich rebeliantów, byliście z nami w najtrudniejszych czasach, a teraz mobilizacja, bądźcie z nami, wasz głos 1 czerwca jest bezcenny. Dziękuję wam bardzo, do zobaczenia. Kochani, bardzo serdecznie was proszę i sam też to zrobię. Subskrybujcie kanał Radio Rebeliant, ponieważ bardzo potrzebujemy i bardzo warto, bo tutaj się dzieje tyle rzeczy, że nie będziecie mieli czasu nawet wykorzystać subskrypcji, ponieważ jest tyle rzeczy i tyle informacji, tyle gości i fantastyczna atmosfera. Niech wejdzie, bo to też jest na żywo. W związku z tym zapraszam, subskrybujemy kanał Radio Rebeliant i korzystamy z wiedzy. Aleksandra Makselon na Radio Rebeliant. Dzień dobry. W jakiej kondycji dobiegają do kampanijnej mety dwaj konkurencji, a w jakiej ich wyborcy i czy kolejny tydzień przyniesie długo oczekiwane rozstrzygnięcie i uspokojenie emocji, czy też okaże się tylko uwerturą do prawdziwego chaosu, tak prawnego, jak i społecznego? O tym porozmawiamy dziś z redaktorem Wojciechem Czuchnowskim, dziennikarzem Gazety Wyborczej. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie redaktorze, w zeszłorocznym wywiadzie dla Presu przyznał pan, że jako młody dziennikarz w czerwcu 1992 roku obawiał się pan że rozwiązanie rządu premiera Olszewskiego okaże się końcem wolnej Polski. Czy dziś, dokładnie 33 lata później, bogaczy w doświadczenia tak zawodowe, jak i życiowe, żywi pan podobne obawy związane może nie tyle z utratą wolności sensu stricto, ile z utratą azymutu, którym nasz kraj podąża, bo choć mamy za sobą 8 lat Prawa i Sprawiedliwości, mamy za sobą dekadę prezydencką Andrzeja Dudy, to jednak byli to przeciwnicy z politycznej drużyny, a nie kibolskiej. A to różnica, którą profesor Chwedoruk określił mianem swoistego game changera. No, ten 92 rok to jest tylko taka powierzchowna analogia, bo te obawy były wtedy inne i inna sytuacja. I ja też nie uważam, żeby tutaj była kwestia tego zagrożenia, to jak pani powiedziała, ze strony kibolskiej. Tutaj może trochę państwa zdziwię, ale ja nie sądzę, żeby Karol Nawrocki, gdyby, no oby tak się nie stało, ale gdyby jednak wygrał te wybory, to w jakimś stopniu byłby tutaj bardziej prokibolski niż w ogóle jest cały PiS. No pamiętajmy, że to PiS lata temu wyniósł kiboli do takiego politycznego mainstreamu. To PiS mówił o kibolach, że to są prawdziwi patrioci, że to jest sól ziemi. To PiS uczestniczył w tych pielgrzymkach kibiców do Częstochowy, które zresztą współtworzył Nawrocki. Więc ja tutaj nie widzę żadnej sprzeczności pomiędzy PiS-em i kibolami, a Nawrockim i kibolami. Ja uważam, że po prostu Karol Nawrocki jest konsekwencją całej tej polityki PiS-u, tego sięgania po skrajny elektorat, przypodobywania się temu skrajnemu elektoratowi, no po to, żeby zbierać głosy, gdzie tylko się da, więc ja uważam, też niektórzy ludzie mówią, że dopiero Nawrocki się zerwie PiS-owi, że pójdzie jeszcze bardziej na prawo, w stronę kiboli nacjonalistów. Nie, ja uważam, że on będzie jeszcze bardziej wykonywał polecenia z Nowogrodzkiej, niż robił to Andrzej Duda, ale przede wszystkim on będzie taką forpocztą tego, co stoi tak naprawdę, tego zamysłu, który stoi za tymi wyborami. Czyli tutaj chodzi o to, żeby PiS wrócił do władzy, żeby nie było rozliczeń i żeby jak najszybciej wrócili do władzy. I tego będzie, gdyby Nawrocki wygrał, to będzie oni z Nawrockim na sztandarach do tej władzy będą wracać i być może czekają nas wtedy nawet przyspieszone wybory. Ostatnie tygodnie, a zwłaszcza dni, to niemal informacyjne tsunami na temat kandydata Nawrockiego. Onet donosi o korzyściach finansowych, jakie czerpał on z pośrednictwa w prostytucji w sopockim Grand Hotelu. Wirtualna Polska o jego towarzyszach szlachetnych walk, czyli kibolach skazanych za zabójstwa, handel narkotykami, a Gazeta Wyborcza pisze o kulisach przejęcia mieszkania Jerzego Rzet, które de facto okazało się wymuszeniem. I co?
i nic. Zarówno po Karolu Nawrockim, jak i po jego elektoracie spływa to wszystko jak po nomen omen kaczce. Jak tłumaczy pan sobie fakt, że prawicowy, konserwatywny wyborca, konfrontowany z tyloma kompromitującymi kandydata faktami, nadal wierzy, że to właśnie on reprezentuje konserwatyzm i chrześcijańskie wartości? Ja nie wiem, w co wierzy konserwatywny wyborca. Ja widzę tutaj analogię z sytuacją w Stanach Zjednoczonych. Tam prezydentem został człowiek, który chyba nie wyobrażam sobie bardziej skompromitowanego kandydata niż Donald Trump. Nie mówię tylko o tym, o tych faktach, które odkrywały i przypominały media w tamtej kampanii. Analogicznie do tego, jak było z Nawrockim, ale też pamiętajmy, że Trump był odpowiedzialny za ten haniebny atak na Kapitol, był odpowiedzialny za podważenie wyborów prezydenckich, za coś, co kompletnie zachwiało Stanami Zjednoczonymi, demokracją w Stanach Zjednoczonych. I wtedy w 2020 roku, kiedy to wszystko się działo, to nikt przy zdrowych zmysłach chyba nie przypuszczał, że Donald Trump wróci, zostanie wybrany i to z taką przewagą. Więc ja tutaj widzę tą analogię, że coś się takiego stało w społeczeństwie, u wyborców, że im więcej kompromitujących faktów dotyczących kandydata jest ujawnianych, tym bardziej oni mówią, że jednak my tego kandydata wybierzemy. Co za tym stoi? Czy za tym stoi jakby taki sprzeciw wobec szeroko pojętych elit, wobec tego modelu demokracji, który mieliśmy przez kilkadziesiąt lat? To mądrzejsi ode mnie to wszystko na pewno przeanalizują. Natomiast ja mówię o faktach. Nie było bardziej skompromitowanego kandydata niż Trump, mimo to wygrał. Teraz mamy podobną sytuację. Ta ilość powodów, dla których Karol Nawrocki nie powinien być prezydentem z taką przeszłością, już dawno przekroczyła masę krytyczną. On ciągle utrzymuje się na równi z Rafałem Trzaskowskim i dalej ma wielką szansę wygrać te wybory. To jest coś zupełnie nowe zjawisko, występujące w bardzo wielu krajach, którego takim koronnym przykładem jest to, co się stało w Stanach Zjednoczonych. Ja tylko przypomnę, panie redaktorze, że faktycznie Donald Trump został uznany winnym 34 zarzutów, a odstąpił po wyborach, bo mówimy o styczniu tego roku. Tak jest. To już było tak na dobicie tak naprawdę, ale pamiętajmy o tych wszystkich rzeczach, które wychodziły na temat Trumpa, również historiach związanych z nadużyciami seksualnymi, prawda? To też były i oskarżenia o gwałt i udział w tych imprezach Epsteina, pełny wachlarz, oszukiwanie robotników, oszustwa podatkowe. Moim zdaniem to był dużo bardziej skompromitowany kandydat niż Karol Nawrocki, a mimo to wygrał. Jest to zadziwiające zjawisko tego typu po prostu zachowania wyborców, bo to nie jest tak, że ci wyborcy są nieświadomi. Moim zdaniem oni są jak najbardziej świadomi, tylko w ich umysłach nastąpił jakiś taki zwrot polegający na tym, że skoro kandydat jest atakowany przez te elity, których oni tak nienawidzą, i nawet jeżeli te elity mówią prawdę, to my go i tak wybierzemy. Nie wiem, na przekór, żeby coś komuś pokazać. Ja tak to odczytuję. I do tego jeszcze, a to może o tych Stanach jeszcze powiem, bo tam jest jedna istotna rzecz. W nawiązaniu jeszcze do tej swoistej hipokryzji Karola Nawrockiego, ja dodam, że w ostatnim wywiadzie dla RMF-u na pytanie Krzysztofa Ziemca o in vitro kandydat Nawrocki odpowiedział: moja wrażliwość mi na to nie pozwala. Na brutalne ustawki pozwala, na poręczenia za neonazistów pozwala, na znajomości z sutenerami pozwala, na in vitro nie pozwala. Tak to zostawię. Idźmy dalej, panie redaktorze. Nie powiedział, że to jest hipokryzja, tylko to jest po prostu obrzydliwe, co powiedział, i
Akurat dla mnie ten temat in vitro jest bardzo ważny, dlatego że ja mam bardzo bliską osobę w rodzinie, która właśnie jest in vitro i ona przez te 8 lat rządów PiS-u naprawdę doświadczyła bardzo wielu przykrych sytuacji z tym związanych. Także to nie jest tylko tak, że ktoś sobie mówi i to nie przynosi żadnego efektu, tylko to ma bardzo określony efekt społeczny i to jest piętnowanie po prostu tych ludzi. Wydawać by się mogło, panie redaktorze, że na tle takiego konkurenta gwiazda Rafała Trzaskowskiego, doświadczonego polityka, powinna świecić pełnym blaskiem. Tymczasem sondaże są niezwykle wyrównane. Jak ocenia pan kampanię kandydata koalicji? Czy pana zdaniem premier Tusk był w niej wartością dodaną, czy wręcz przeciwnie? Znaczy, zacznę od tego Tuska, dlatego że mój osobisty pogląd na Tuska jest taki, że to jest bardzo sprawny, bardzo dobry, bardzo wybitny polityk, świetny zarówno w tym, co robi na arenie międzynarodowej, jak i w Polsce, bardzo dobry w polemikach, w dyskusjach, dobrze rozwiązujący konflikty. Natomiast również trochę nie wiem dlaczego Donald Tusk ma dramatycznie wysoki odsetek ludzi, którzy go bardzo, bardzo nie lubią. I w tym kontekście nie wiem, czy nie należało się zastanowić, czy Donald Tusk powinien wejść do tej kampanii, bo wcale to nie jest takie pewne, że on był tą wartością dodaną. No bo jakby godzę się z tym, że mimo, że ja doceniam Tuska i uważam go za wybitną postać, wybitnego polityka, bardzo dobrego premiera i tak dalej, ale skoro jakby masy wyborców, większość wyborców jednak Tuska odrzuca, no to może należało go nie wprowadzać do tej kampanii. Aczkolwiek wszystkie wejścia Tuska, które tutaj z którymi mieliśmy i mamy do czynienia, no były bardzo trafne i na pewno wspierające Rafała Trzaskowskiego. W ogóle ta kampania Rafała Trzaskowskiego, no ale obydwie kampanie, mówię o samych kandydatach, prawda? No tutaj ja bym nie miał żadnych zarzutów do żadnego z nich, dlatego że oni obaj bardzo ciężko pracowali. To są ogromne ilości spotkań, nawet po kilka dziennie w różnych miastach. To są gigantyczne napięcia, to są debaty, to jest kwestia bycia w pełnej gotowości i pod pełną kontrolą cały czas. Kandydaci wykonali bardzo dobrą robotę. Sztab Trzaskowskiego miał łatwiejsze zadanie, dlatego że na temat Trzaskowskiego tamta strona szukała oczywiście jakichś obciążających faktów, szukała jakichś obciążających historii, ale tych historii po prostu nie było. Nie było też jakichś znaczących wpadek ze strony Trzaskowskiego, więc ten sztab miał łatwiejsze zadanie. Natomiast wydaje mi się, że sztab Nawrockiego się kompletnie pogubił i teraz, tak jak napisałem w komentarzu zresztą, występuje u niego taki symbol oblężonej twierdzy, bo pamiętam, jak na początku kampanii ja pisałem o tych apartamentach miłości, o wydarzeniach Muzeum II Wojny Światowej, no to mieliśmy dosyć sprawną relację z rzeczniczką sztabu, panią Wierzbicki, która odpowiadała na pytania dodatkowe. Pamiętam też, że Nawrocki na konferencjach prasowych nie uciekał przed konfrontacją z dziennikarzami. A potem zaczęło się to psuć, dlatego że coraz więcej tych niewygodnych faktów wychodziło i ten sztab widział, że właściwie na niektóre rzeczy nie ma dobrej odpowiedzi, a na dodatek sam kandydat się pogrążał. No tutaj kluczową jest historia z tym mieszkaniem Jerzego Rzeny, bo przecież tak naprawdę kandydat w pewnym momencie to on już lepiej, żeby nic nie mówił, niż wygłaszał kolejne tłumaczenia, bo każdym tłumaczeniem zaprzeczał temu, co mówił poprzednim i zrobiła się z tego jakaś totalna katastrofa. I teraz tak jak analizujemy tą kwestię tego mieszkania, to tam jest kłamstwo na kłamstwie wynikające z kłamstwa. Tam w zasadzie nie ma takiego dobrego już wytłumaczenia ze strony sztabu Nawrockiego. Dlatego oni od jakiegoś czasu
zauważyłem, przestali odpowiadać na pytania, nie tylko na pytania Gazety Wyborczej, ale w zasadzie wszystkich mediów, które po prostu pytają ich o kolejne historie, które wychodzą. A to, co robi pani Wierzbicki, to ewentualnie post factum, po publikacji atakuje dziennikarzy za to, że te pytania, to jest w ogóle groteskowe, nie odpowiadają na pytania, ale potem atakują dziennikarzy, że na przykład wysłali te pytania za późno. I nie ma znaczenia, że na przykład myśmy wysyłali, generalnie wcześniej wysyłaliśmy pytania tak gdzieś 3 dni przed publikacją, potem 1 dzień przed publikacją. Teksty ukazały się, pierwszy tekst się ukazał wiele miesięcy temu, inne kilka tygodni temu, a my do dzisiaj nie mamy odpowiedzi, za to pani Wierzbicki mówi, że za mało jej daliśmy czasu na odpowiedzi. Podobnie jest z Onetem. Wróćmy na chwilę do newsów o Karolu Nawrockim, bo jedną sprawą jest reakcja ludzi na kolejne medialne doniesienia, swoiste zmęczenie, już znużenie natłokiem tychże informacji, a inną reakcja na nieważnych osób w państwie. Wicemarszałek Krzysztof Bosak określił pracę dziennikarzy gebelsowską propagandą. Prezydent Duda ohydnym oczernianiem i pomawianiem, a same ustawki albo infantylizował, porównując je do figlarnej szamotaniny zwierzątek, bądź też przejmował od Karola Nawrockiego kuriozalną w tym kontekście rycerską narrację i mówił o ustawkach jako o swoistym gentleman's agreement. Kropkę nad i postawił wczoraj prezes Kaczyński, komentując, iż Polsce potrzeba odważnych mężczyzn. Czym może się skończyć takie eufemizowanie, zniekształcanie rzeczywistości, takie instrumentalne odzieranie wiarygodności nie tylko czwartej władzy, czyli dziennikarzy, z wiarygodności, ale i służb porządkowych, policji, która jak ostatnio we Wrocławiu zmaga się później za skutkami takich dżentelmenskich wyników. Pani redaktor, to jest też trumpizm. Zwróćmy uwagę, że to, z czym walczył Trump oraz jego stronnicy, to są niezależne media. Oni je nazywają tradycyjnymi mediami, robią wszystko, żeby je dezawuować, wyśmiewać, wyciągają, nakręcają do absurdu każdy błąd i w zamian proponują swoje media, prawda? Takie, które będą pokorne, gdzie oni sobie będą mogli wybierać dziennikarzy, którzy będą im zadawali pytania i będą zadawali tylko łatwe pytania. To jest bardzo czytelne. Każda autorytarna władza wie, że niezależne, wolne media są w zasadzie jedyną przeszkodą pomiędzy jedynym lekarstwem na to, żeby oni nie mogli bezkarnie kłamać i przekazywać opinii publicznej tego, co chcą. Natomiast co do tego bagatelizowania tych kolejnych przestępstw, czy tam kolejnych dziwnych sytuacji, w których brał udział Karol Nawrocki, no to dochodzimy już do śmieszności, do absurdu. Opowiadanie przez Jarosława Kaczyńskiego, że Lech Kaczyński brał udział w jakichś ustawkach, jest to... No ja nie wiem, czy tutaj się śmiać, czy płakać, dlatego że to jest nie tylko, że to jest kłamstwo, ale to jest świadectwo jakiegoś totalnego odklejenia prezesa PiS-u, który chyba nawet nie ma pojęcia, co to są te ustawki, nie ma pojęcia, że że abstrahuje od tego, że w czasach ich młodości nie było czegoś takiego jak kibolskie ustawki, a na pewno bracia Kaczyńscy nie należeli do jakichś podwórkowych czy stadionowych wojowników. Ja nie wiem, skąd mu się to wzięło. Ale słyszałem też takie bardzo już daleko idące porównanie, że gdyby teraz na przykład wyszło na jaw, że Karol Nawrocki kogoś zgwałcił, to pojawiliby się politycy PiS-u, którzy by mówili, że w sumie nic takiego się nie stało, że oni też kiedyś tam kogoś zgwałcili, że młodzi ludzie takie rzeczy robią, że właściwie nie ma się co tutaj oburzać, a w ogóle to jest gebelsowska propaganda. Ja nie wiem, nie ma takiej rzeczy kompromitującej Karola Nawrockiego, której by PiS w tym momencie nie usprawiedliwił, bo to już nie jest, w ogóle ta kampania to nie jest dyskusja na merytoryczne argumenty. A teraz to już w ogóle nie ma żadnej dyskusji. Teraz jest rozpaczliwe bronienie tej oblężonej twierdzy i nadzieja na zwycięstwo mimo wszystko, nadzieja na to, że chęć dowiezienia po prostu tej kampanii do końca, i oczekiwanie, że ta strategia, którą oni przyjęli jakiś miesiąc temu, jednak przyniesie efekt.
Chciałabym nawiązać jeszcze, panie redaktorze, do tej branży dziennikarskiej, o której pan wspomniał przed chwilą, bo kończąca się właśnie kampania prezydencka, zdaje się, zredefiniowała nie tylko oczekiwania wobec kandydatów za najwyższy urząd w państwie, ale i oczekiwania wobec dziennikarzy. Największe pochwały zebrał redaktor Prusinowski nie dlatego, że zadawał trafne czy bezstronne pytania, ale dlatego, że nie zadawał żadnych. Wcześniej sztab Karola Nawrockiego, o czym informował pana redakcyjny kolega Bartosz Wieliński, skutecznie wyrugował Kamilę Biedrzycką z debaty Super Expressu, próby, choć tym razem nieskuteczne, usunięcia Doroty Wysockiej-Sznep z debaty 3 największych stacji telewizyjnych podejmowali politycy kilku sztabów. Zaś za najbardziej informatywną rozmowę wielu uznało spotkanie kandydatów z ich wcześniejszym konkurentem, czyli Sławomirem Mencenem. Jak ocenia pan te fakty i jak widzi pan przyszłość debat i rolę dziennikarza w ich prowadzeniu? To jest bardzo rozbudowane pytanie. Ja zacznę może od tego Prusinowskiego, któremu nie można zarzucać dlatego, że tego akurat, że się sprawdził, bo nie zadawał pytań, no bo przypomnijmy, że taka była formuła. Taka była formuła, o tym mówię, tak. Mieli sobie tylko zadawać, on tam miał co najwyżej moderować czas, natomiast Tak jest. no to jest wszystko, co dobrego mogę powiedzieć akurat o tym, że akurat pan Prusinowski został tym prowadzącym debatę, dlatego że to, że prowadzącym debatę zostaje dziennikarz tabloidu i to takiego, no mamy 2 tabloidy w Polsce, no i mówi się, że Super Express to jest, no jeśli chodzi o poziom, o niski poziom, jaki zazwyczaj mają tabloidy, o to również, że no zdarzało mu się wielokrotnie, również w czasie tych rządów, 8 lat rządów PiS-u, wspierać po prostu tą partię. Jeżeli wszyscy politycy zgadzają się na to, żeby dziennikarz akurat takiej redakcji prowadził najważniejszą debatę, no to też świadczy o stanie państwa i stanie debaty publicznej, bo no, ja sobie jednak wyobrażam, że w przestrzeni publicznej jest ilość dziennikarzy takich telewizyjnych, takich, którzy są zdolni do tego, żeby prowadzić taką debatę, którzy nie mają za sobą tego bagażu pracy powiedzmy w gazecie, która no, nie powinna być nie jest jakimś wzorem, do którego wszyscy powinniśmy zmierzać, na pewno nie jest gazetą opiniotwórczą, a no jakoś sięgnięto właśnie po takiego dziennikarza i po taką redakcję. No dziennikarz się akurat sprawdził, natomiast cała sprawa jest w ogóle symboliczna. Co tam jeszcze było w tym pytaniu? Przepraszam, bo... Pytałam o rolę dziennikarza i przyszłość debat. Debacie, tak. No ja się akurat nie specjalizuję w debatach. Wiem, że no, to niczego odkrywczego nie powiem. No, debata to jest teatr, to jest po prostu wojna o to, kto będzie bardziej, kto lepiej zareaguje, kto nie zrobi żadnej wpadki, kto będzie miał, nie wiem, równo krawat, kto będzie poprawiał kołnierzyk. No, Nawrocki przy tej ostatniej debacie zaliczył gigantyczną wpadkę. Moim zdaniem to jest wpadka w ogóle na miarę prezydentury właśnie. Ta historia z tym snusem. To jest w ogóle coś niesamowitego. To przejdzie do historii jakichś takich wizerunkowych katastrof. Myślę, że nie tylko, to zresztą jest pokazywane na całym świecie. Pokazywane tak jest, tego dotyczy moje kolejne pytanie, panie redaktorze, że właśnie światowe media rozpisują się o chuligańskiej przeszłości Karola Nawrockiego, jego powiązaniach z półświadkiem. Ja wspomnę chociażby brytyjski Die Telegraph czy niemiecki Süddeutsche Zeitung. Obraz Karola Nawrockiego, o czym pan przed chwileczką powiedział, zażywającego snusa w środku debaty wyborczej podbija stacje telewizyjne nawet w Katarze, a tymczasem minister bezpieczeństwa krajowego Stanów Zjednoczonych Kristi Noem we wtorek na konferencji CPAC apeluje: Karol Nawrocki, cytat, musi zostać prezydentem. No tutaj też są 2 kwestie. Zacznę też od tej ostatniej. No to jest skandaliczna ingerencja Stanów Zjednoczonych w polską politykę.
Mam nadzieję, że Polacy nie pozwolą sobie na coś takiego. Na dodatek ingerencja w wykonaniu postaci wyjątkowo obrzydliwej. To jest zresztą postać z tego najgorszego kręgu panoptikum, który jest wokół Donalda Trumpa. No, przypomnijmy, że to jest osoba, która z zimną krwią zastrzeliła swojego psa, ponieważ nie spełniał kryteriów, ponieważ okazało się, że nie nadaje się do polowań. Przy okazji zastrzeliła jeszcze hodowanego przez swoje dzieci kozła, bo jej śmierdział, prawda? Więc to no, gratuluję takiego poparcia tutaj. I znowu, jaka była pierwsza część pytania? Ja pytałam o to, czy się to nie kłóci, czy chciałam dodać. No już wiem, tak. Proszę. Znowu sięgnę do Trumpa. I zadam pytanie retoryczne. Czy światowi przywódcy teraz, kiedy Trump gdzieś przyjeżdża, albo kiedy Trump z nimi rozmawia, gdzieś się wypowiada, czy, nie wiem, odsuwają się od niego, mówią, że nie, no tutaj pan jest przestępcą, pan był oskarżony o to, o tamto, miał pan jakieś sprawy o gwałt i tak dalej. Nie, z chwilą, gdy Trump został prezydentem, jakby cały świat pochylił przed nim głowę. To jest zresztą dosyć obrzydliwe, że nawet nasi przywódcy, ja rozumiem, że to jest związane z tym, że no Stany Zjednoczone, sojusznik i tak dalej, jakby wszyscy zapomnieli o tym, co to jest za człowiek, prawda? Nawet zapomnieli o tym, co wcześniej o tym człowieku mówimy. Oczywiście, Karol, Polska nie jest państwem tego formatu, żeby tak się z nim liczyć na świecie, ale zapewniam, że gdyby tak się stało, że Nawrocki zostanie prezydentem, to nikt się nie będzie z niego wyśmiewał, nikt nie będzie mu, mówię na światowych forach, bo o to pani pytała, Tak. nikt mu nie będzie wypominał takiej czy innej przeszłości, dlatego że no, jest taka zasada, no, Roma locuta causa finita. Wyborcy cię wybrali, jesteś prezydentem, przyjmujemy cię takiego, jakim jesteś. I dopiero będziemy cię oceniać za to, co będziesz robił jako prezydent. Oby tym prezydentem nie został. Powiedzieliśmy sobie kilka słów o Ameryce, poruszmy kwestię Unii Europejskiej. Wielu komentatorów zarzucało kandydatom, zwłaszcza koalicyjnym, że zabrakło w kampanii tematu Unii Europejskiej, konkretnej wizji kandydatów odnośnie miejsca Polski w tej Unii. Prezydent Andrzej Duda w niedawnym wywiadzie dla kanału Zero nazywał się eurorealistą, by już w drugim zdaniu mówić o, cytuję, koryfeuszach Unii Europejskiej. Czy nie? Ale w tej kampanii w ogóle zabrakło jakichkolwiek konkretów, jakichkolwiek propozycji. No, konia z rzędem każdemu, kto mi powie, jaki program ma któryś z tych kandydatów. Wszystko zostało przykryte aferami, wzajemnymi wycieczkami, memami, TikTokiem. Ja się ostatnio dowiedziałem o tym, co się dzieje na TikToku. To są w ogóle nieprawdopodobne rzeczy, bo to jest po prostu wielka wojna na memy i zdobywanie w ten sposób głosów wyborców. Ja się tylko dziwię, że w ogóle są jacyś ludzie, którzy jeszcze oczekują od kandydatów jakiegoś programu, albo inaczej. Oczywiście ci kandydaci mają program, można go sobie przeczytać, natomiast ten program nigdy w dyskusji publicznej, w tych debatach nie doszło do takiego momentu, żeby kandydaci w sposób jakiś spójny i merytoryczny coś więcej mówili o swoim programie. Więc no, to jest też bardzo specyficzna pod tym względem kampania, ale wydaje mi się, że jak się zaobserwuje kampanię przez tam ostatnie dekady, no to właśnie polityka do tego zmierza, że to nie jest spór merytoryczny, to nie jest spór o to, kto będzie prezydentem i co ma w programie i co będzie forsował, tylko to jest spór emocjonalny, a w tym wypadku to jest spór o to, czy PiS wróci, czy PiS nie wróci. Dla mnie to jest najważniejsze, dlatego też znowu sięgnę do Stanów Zjednoczonych. Tam między 10 a 15% demokratów obraziło się za coś na Kamalę Harris i w ogóle obraziło się na rzeczywistość i nie poszli głosować. Dlatego wygrał między innymi Donald Trump. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważna analogia, kolejna analogia dla Polski. Tylko mobilizacja, tylko nieobrażanie się na kandydata, tylko przypomnienie 15 października 2023 roku sprawi, że jednak wygra strona demokratyczna. Czy nie jest jednak tak, bo ja dopytam jeszcze o tę Unię Europejską, że
pozwalamy prawicy zawłaszczać kolejny obszar po barwach narodowych, po wartościach chrześcijańsko-konserwatywnych, po patriotyzmie. Przejmuje prawica coraz skuteczniej narrację w temacie Unii Europejskiej, świadomie wypaczając jej obraz w oczach Polaków. Czy widzi pan tutaj jakieś zagrożenie? Znaczy ma pani na myśli pewnie tę historię w ogóle z Zielonym Ładem? Tak jest, tak. Tak. Jeżeli słyszymy to negatywnie, prawda? Tak, no ten Zielony Ład stał się to jest kolejny, byli uchodźcy, był gender, Bóg wie co jeszcze, no teraz Zielony Ład jest takim chłopcem do bicia i takim straszakiem. No i rzeczywiście Rafał Trzaskowski, który musi ciągle lawirować, no też odcina się od tego Zielonego Ładu jak może, tylko że w jakimś sensie jest do tego zmuszony, dlatego że on musi grać na takich warunkach, jakie są. Jeżeli po prostu są tak rozbudzone negatywne emocje wokół Unii Europejskiej, znaczy wokół pewnych działań Unii Europejskiej, no to żeby uciułać tych wyborców potrzebnych do tego, żeby wygrać, no to on musi zachowywać się ostrożnie. No wydaje mi się, że nie możemy mieć do niego o to pretensji. To nie możemy mieć do niego pretensji o to, że na przykład w zdecydowany sposób jakoś nie odcina się od Grzegorza Brauna czy od Sławomira Mentzena. No i tak zachował się dużo bardziej godnie na spotkaniu z Mentzenem niż Nawrocki, prawda? Ta gra toczy się o zbyt wielką stawkę, żeby rozliczać teraz kandydata strony demokratycznej z jego poszczególnych wypowiedzi w sprawach, które są dla nas ważne, a które on jakoś tam teraz odpuszcza, dlatego że ta gra toczy się o coś znacznie bardziej ważnego. Jako społeczeństwo jesteśmy już, panie redaktorze, myślę, bardzo zmęczeni klimatem tejże kampanii. Myślę, że większość z utęsknieniem czeka na zakończenie ostatniej prostej, co jednak, jeśli owa ostatnia prosta okaże się kolejną krzywą w tym wyborczym slalomie, bo niewielką ilość... Proszę? Może się tak zdarzyć. Tak jest. Ja tutaj dwa scenariusze... Ja sobie wyobrażam, bo tak, zasada generalnie jest taka, i to nie tylko w Polsce, ale w Polsce to już parę razy ćwiczyliśmy, że jeżeli strona demokratyczna przegrywa, no to przyjmuje to do wiadomości. Tak jest. Natomiast jeżeli przegrywa PiS, to od razu mamy krzyk, że wybory były sfałszowane, no i podważanie wyników tych wyborów. Mieliśmy manifestacje uliczne, mieliśmy próby okupacji Państwowej Komisji Wyborczej. Tutaj mamy jeszcze tą Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, której nikt nie uznaje i która też może orzec na przykład, że wybory są nieważne i dać wiatr w żagle PiS-owi. Ja sobie na przykład wyobrażam taki czarny scenariusz, że w niedzielę dowiadujemy się, że niewielką większością głosów wygrał Karol Nawrocki, a w poniedziałek, kiedy już są wszystkie wyniki, co jest bardzo przy tej niewielkiej różnicy możliwe, okazuje się, że jednak wygrał Rafał Trzaskowski. Wtedy PiS od razu wychodzi na ulicę, oskarża rząd o fałszowanie, o cuda nad urną, o ukradzione wybory i tak dalej. Gdyby zdarzyło się odwrotnie, czyli w niedzielę wygrywa Trzaskowski, a w poniedziałek się okazuje, że jednak Nawrocki, jednak strona demokratyczna tego nie zrobi. No przynajmniej w praktyce działania strony demokratycznej przez te wszystkie lata czegoś takiego nie było. Natomiast po PiS-ie możemy się spodziewać wszystkiego, również tego, jeżeli Nawrocki po prostu przegra od razu i to się potwierdzi w poniedziałek, też będą mówili o sfałszowanych wyborach, też będą czekali na orzeczenie Izby Dyscyplinarnej, też się będą czepiać każdej okoliczności, żeby te wybory podważyć. Zresztą już chyba jakiś czas temu zawiadomili OBWE, twierdząc, że wybory są nierówne. To jest absolutny bezwstyd, dlatego że to, co działo się w wyborach na przykład 2020 roku, to w jakiej atmosferze musiał Rafał Trzaskowski walczyć i jak bardzo cały aparat państwa był nakierowany na to, żeby Andrzej Duda wygrał, no to zresztą OBWE potwierdziła wtedy, że mimo, że uznała te wybory, no to jednak szanse kandydatów były tutaj bardzo nierówne.
Zresztą wygrana Karola Nawrockiego niekoniecznie musi oznaczać spokój. Pan profesor Dudek prognozuje, że być może właśnie wtedy rozpocznie się gra na rozbicie większości parlamentarnej i odrzucenie ustawy budżetowej. Tak jest. To będzie dalszy etap oczywiście. Dalszym etapem będzie próba, gdyby wygrał, będzie próba rozbicia koalicji. Będą wezwania do tego, że w tej sytuacji rząd powinien podać się do dymisji. No i możemy spodziewać się bardzo dużych zawirowań. Ale to jakby dalszy etap. Natomiast chodzi mi o samo tą różnicę. Chciałem przypomnieć właśnie Państwu, że no ja nie pamiętam, żeby strona demokratyczna kiedykolwiek kwestionowała zdecydowanie wynik wyborów. Raczej zawsze się pochylała głowę, zawsze je podporządkowywała temu. Natomiast ze strony PiS-u mieliśmy już kilka przypadków, kiedy oni przegrali i mówili, że wybory zostały sfałszowane, no bo w ich optyce wybory niesfałszowane to są takie, które oni wygrywają. Ja tylko przypomnę, że o ważności wyborów decyduje Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, a status sędziów tejże Izby jest kwestionowany. Panie redaktorze, na koniec cytat. Nie da się tworzyć nowej historii Polski bez odtworzenia jej moralnych fundamentów. Istniejemy jako państwo tylko dzięki temu, że przez pokolenia umieliśmy sprostać wielkim wymaganiom. Chwila obecna stawia nas przed nowym egzaminem. Wolnym narodem, niepodległym państwem nie mogą rządzić ludzie zniewoleni własną przeszłością. Czy pan redaktor podejmie się odpowiedzenia na zagadkę, kto te słowa wypowiedział? No trochę mi to przypomina wczorajszą orędzie prezydenta Dudy, przynajmniej tak w połowie. Ale ja tu zamykam tu klamrą, bo zaczęliśmy od Olszewskiego, panie redaktorze. Proszę sobie wyobrazić, że to powiedział premier Jan Olszewski w wystąpieniu telewizyjnym w 1992 roku. Mówi się, że historia lubi się powtarzać. Z pewnością, może niekoniecznie, ale z pewnością to było wspaniałe wystąpienie. Tak jest, tak jest. Tak. Dlatego nawiązuję do tych słów, bo one przynajmniej na aktualności w żaden sposób nie straciły. Kandydat Nawrocki zapytany o to, czy wstydzi się swojej przeszłości, odpowiedział absolutnie nie. On jest wynikiem tejże przeszłości. Obyśmy się wszyscy nie stali wynikiem jako naród, wynikiem szemranej przeszłości Karola Nawrockiego. I Dokładnie tak. Oraz konsekwencji tego, czyli powrotu PiS do władzy. No, zróbmy wszystko, żeby do tego nie doszło. Czyli mobilizacja i jeszcze raz mobilizacja. Panie redaktorze, serdecznie dziękuję za poświęcony czas i rozmowę, widzom za uwagę i proszę, przypominam, skorzystajmy z narzędzia władzy, jakim jest nasz głos wyborczy, żeby nas w poniedziałkowy poranek nie obudziła kakofania w Państwowej Orkiestrze bez dyrygenta lub co gorsza z dyrygentem, który zamiast batuty będzie miał mniej zgrabną pałeczkę w umięśnionej dłoni. Dziękuję i do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich rebeliantów. Byliście z nami w najtrudniejszych czasach, a teraz mobilizacja, bądźcie z nami. Wasz głos 1 czerwca jest bezcenny. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. Igor Tuleja. Zachęcam do oglądania, subskrybowania i wspierania Radia Rebeliant. Niezależne media to podstawa.